Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Jeżeli ten dźwięk nie wzbudza w was nagłego ataku nostalgii, to prawdopodobnie nie wychowywaliście się w latach 90. na Pegasusie. Ta właśnie melodyjka wypełniała uszy młodych Rambo za każdym razem, gdy wkładali do swojej konsoli kartridż 168 w jednym, dołączany przez dłuższy czas do wielu modeli popularnej w kraju konsoli. Dla mnie symbolizuje również okres błogiej nieświadomości i życia w wygodnym kłamstwie. Czasów, gdy nie wiedziałem, że Pegasus to tak naprawdę kopia konsoli Nintendo, że gry na nim odtwarzają się w zwolnionym tempie względem oryginałów, że kartridże z bazaru nie są do końca produktami premium i że 168 wcale nie musi oznaczać liczby gier w zestawie. I wspominam o tym, bo kartridż ten jest właśnie takim zbiorem małych, słodkich kłamstewek, które rozpakujemy dziś krok po kroku, przebijając się przez kolejne pozycje na liście. Pierwszą rzeczą, która wita grającego przy odpaleniu, jest krótkie intro nie do pominięcia, przypominające, że sercem kartridża jest kultowa kontra firmy Konami. I faktycznie umięśnionych męskich mężczyzn do zadań specjalnych nie ma szans tu zabraknąć. Wokół inne atrybuty maskulinizmu, kosmos i rakieta wzywające do wielkiej przygody i w dziwacznym kontraście w tle przegrywa radosna, skoczna i wpadająca w ucho melodyjka. Kłamstewko numer 1 polega na tym, że ta pędząca na złamanie karku kompozycja nie jest nawet oryginalnym utworem. Została bezceremonialnie podkradziona z japońskiego ekskluzywa o specyficznej nazwie Booby Kids, gdzie to występowała jako nutka odtwarzana w tle ogrywanej planszy. I mam wrażenie, że tą rewelacją retroaktywnie zrujnowałem właśnie dzieciństwo wielu graczy. Kłamstewko numer 2 to pojawiająca się na wyrost obietnica 168 cosiów w zestawie. I choć faktycznie nie ma ich tu aż tyle, czego nauczyły nas już wieki temu kompilacje takie jak 9999999, to tym razem wyjątkowo gra mniej więcej zasługuje na swój tytuł z uwagi na to, że raz, nigdzie nie jest w sumie napisane, że 168 gier, 2, każda ze 168 pozycji w menu faktycznie robi coś innego, 3, podtytuł brzmi New Contra Function 16 i w tym wypadku faktycznie mamy dostęp do aż 16 wersji strzelanki. Kłamstewko trzecie to fakt, że nawet sam piracki kart nie jest nawet unikatowy. Opiera się na pochodzącym z 1991 roku Contra 101, który choć wyraźnie bardziej prymitywny, zawiera muzykę z tej samej gry, wiele tych samych funkcji oraz gier i również 16 wariacji kontry. Ten jednak nie był u nas tak popularny. No ale dobrze, dość owijania w bawełnę. Co znajdziemy na karcie? Pierwszą rzeczą, która zawsze mnie rozpraszała, to fakt, że żeby uruchomić kartridż trzeba wcisnąć start, ale potem na liście start nie odpala już gier, a otwiera niecodziennie zresztą na takich składankach okienko pomocy. Zawsze wydawało mi się to bardzo nieintuicyjne i przynajmniej raz na odpalenie właziłem przypadkiem do pomagaczki. Też mieliście taki problem? Pierwsze 4 pozycje na liście to kontra. Kłamstewko 4, jak 4 kontry, to fakt, że żadna z nich nie jest tą oryginalną. I nie chodzi wyłącznie o to, że na ekranie startowym ocenzurowano pierwotną informację o prawach autorskich, ale głównie o fakt, że każdy wariant na tym kartridżu pozwala rozpocząć grę z innym rodzajem broni podstawowej. Karabinem, flamerem, spreadshotem bądź laserem zamiast podstawowej mizernej pukawki. Co więcej, nie ma tu wariantu, w którym można by zagrać normalną bronią jak w oryginale. Możliwość wyboru startowej broni jest z perspektywy czasu o tyle głupia, choć jako dzieciakowi strasznie mi się podobała, że najlepsza broń w grze wypada z jednej z pierwszych znajdziek na pierwszej planszy, więc start z czymkolwiek innym nie robi praktycznie żadnej różnicy w przebiegu rozgrywki.
No i jeszcze jedna ważna różnica. Z jakiegoś powodu na tym konkretnym kartridżu nie działają kontynuacje i niezależnie od wybranej opcji na ekranie końca gry, zawsze wracamy do samego początku. Auć. Warto zauważyć też, że mimo iż większość gier na składance opiera się o swoje japońskie wydania, jako że kartridż pochodzi ze wschodu, to Contra prezentowana jest w swojej amerykańskiej wersji, co da się poznać po uproszczonych animacjach i braku przerywników między poziomami. Zgaduję, że powód tej rozbieżności jest taki sam co źródło różnic między japońskim a amerykańskim wydaniem. Wersja US zajmuje zwyczajnie mniej miejsca na kartridżu, co ułatwiło zmieszczenie jej na składance. Pozycja 5 na liście pozwala odpocząć trochę od testosteronu. To fantastyczny i diabelnie trudny Arkanoid, znów ocenzurowany poprzez usunięcie informacji o autorach. Gra kultowa i na Pegasusie, który odtwarzał ją zbyt wolno, sporo prostsza niż w swojej domyślnej wersji. Potem masz dwie odmiany Tetrisa. Pierwsza od Bulletproof Software, którą ciężko komukolwiek polecić z uwagi na dziwaczne sterowanie i brak możliwości przyspieszania zrzutu klocków. Zamiast obracać je A i upuszczać strzałką w dół, obraca się je strzałką w dół i upuszcza A, co absolutnie uniemożliwiało mi granie, bo ciągle upuszczałem klocki chcąc je obrócić. Ta wersja gry też została mocno wykastrowana. By oszczędzić przestrzeń na kartridżu, wycięto z niej ekrany z autorstwem i całe ekranowe graficzne logo, pozwalając zaoszczędzić dobrych parę kilobajtów. Druga wersja Tetrisa jest sporo lepsza. Oryginalnie od Tengenu też pozbawiona została wielu grafik i opisów dla oszczędności miejsca, pozostawiając jedynie dwie linijki tekstu. Na kartridżu musiało być tak ciasno, że wywalono nawet grafiki napisu Tetris pośrodku ekranu, pozostawiając tam jedynie czarne tło. Wszystko jest tu zrealizowane lepiej. Ma fajny tryb dwuosobowy, licznik spadających klocków, fajną muzykę i w sumie jedyne co trochę przeszkadza w czytelności to fakt, że te tromina nie są posegmentowane, co czasem utrudnia określenie głębokości otworów. Następny na liście jest Jogging Mario Bros., czyli absurdalny hak Mariana zastępujący logo dziwną grafiką i imię głównego bohatera napisem Score. Prócz tego jest to z grubsza niezmodyfikowana wersja przygód hydraulika. Continued Bomb to zgliczowana wersja Bombermana. Nie bardzo rozumiem jaki był jej cel, ale zachowania gry są delikatnie zmienione. Pierwsza bomba, którą wypuszcza bohater jest niewidzialna i staje się przeszkodą, licznik najlepszych wyników jest zgliczowany, ale chociaż celem jest jak zawsze zbombardować balony, rozwalić cegły i znaleźć wyjście z labiryntu. Świetna gra. Mario Brothers, podpisany na oszczędzającym przestrzeń kartridżową hakowanym ekranie tytułowym jako Pan Marysia, to oczywiście port automatowego przodka platformowego wąsacza. Celem grającego jest przewrócić wyskakujące z kanałów zwierzaki i zepchnąć je do ścieku. Co na to Greenpeace i PETA, ja się pytam? Jedną z pierwszych gier, jakie chciało wyprodukować Nintendo, był Popeye, ale wówczas nie udało się zdobyć praw do tej z jakiegoś powodu niesłychanie popularnej wtedy marki. Tak powstał Donkey Kong, który też znajduje się na tej składance, ale parę lat później automatowa historyjka o miłośniku szpinaku mogła wreszcie powstać. Jej konsolowy port pojawił się tu pewnie głównie dlatego, że to całkiem niezła gra, a w dodatku zajmuje mało przestrzeni. Celem gracza jest zbierać rzucane przez Oliwkę wyrazy miłości, no i nie dać się złapać zazdrosnemu Bluto. O małpie mowa. King Kong 1 w menu to wierna NES-owa adaptacja poczciwego nintendowskiego Małpiszona. Prócz standardowej cenzury praw autorskich nie doszukałem się w niej żadnych większych różnic względem oryginału. King Kong 3 to analogicznie trzecia odsłona przygody w Małpim Gaju. Tu można było oszczędzić sporo więcej przestrzeni wycinając złożone logo, więc został nam jedynie Goryl 3. Rozgrywka jest absurdalnie abstrakcyjna. Musimy pryskać owady pestycydem, by nie zjadły nam kwiatków i przy okazji moczyć tyłek gorylowi, który zepchnięty odpowiednio wysoko zrzuci zagrażające nam ule. Ponieważ był to kartridż dołączany do konsoli, oczywistą koniecznością były gry wykorzystujące znajdujący się w zestawie pistolet.
Wszystkie 3 w tym menu są świetne. Wild Gunman to znany z powrotu do przyszłości symulator dzikiego zachodu, w którym musimy ustrzelić rewolwerowca, zanim ten ustrzeli nas. Duck Hunt, podpisany jako Duck Shoot, to znane wszystkim polowanie na kaczki, a Hogan's Alley zabierał nas na strzelnicę policyjną, testując nie tylko refleks, ale i zdolność do szybkiego myślenia. Nie wolno nam było strzelać do bezbronnych przechodniów. Pinball to gra dość prosta, ale w czasach przed Amigą niezwykle wciągająca. Tytuł mówi wszystko. To dwuekranowy symulator popularnych fliperów ze skórką Nintendo. Jako bonus pojawia się w nim nawet sam Mario. F1 Race to prymitywna, wczesna ścigałka podobna do komodorkowego Pit Stop, choć oczywiście nie aż tak ambitna. Gra daje fajne poczucie prędkości, możliwość zmiany biegów oraz mapkę oznaczającą naszą pozycję w czasie rzeczywistym. Urban Champion pochodzi z czasów, gdy Nintendo nie bardzo potrafiło jeszcze znaleźć swoje miejsce w rodzącej się branży konsolowej. To gra pustak, choć o niezłej jak na 1984 rok grafice. Musimy prać się na ulicach miasta i wepchnąć przeciwnika do kanału, zanim on wepchnie nas. Skończy nam się czas albo energia. I tak w koło Macieju. Od zapychacz kartridża, ale trochę żal mi każdego, kto kupił w 1984 oryginał na karcie. Czas na kłamstewko numer... który to? 5. Po 4 kontrach można było się domyślić, że faktycznie nie ma tu 168 gier, ale druga strona utwierdza jedynie w tym przekonaniu, bo zaczyna się od kolejnych 4 wariantów tytułowej gry. I to praktycznie identycznych do tych pierwszych, ale tym razem zaczynamy z 30 życiami zamiast 3, czyli startujemy ze zintegrowanym Konami Code. Pozycja 25. Different Balloon to lekki romhack przemiłego Balloon Fight, w którym niczym w automatowym Joust próbujemy przekłuć balony przeciwników, zanim oni rozpukną nasze. Ten hack jest trochę dziwny, bo zawsze startuje od planszy bonusowej w trybie dwuosobowym, mimo że gracz drugi jest ignorowany, a potem dopiero rozpoczyna grę główną od 4. planszy. Tryb bonusowy, polegający na omijaniu przeszkód, też ładuje na start obu graczy, miotając tego drugiego prosto w przepaść, mimo że jego punktacja nie figuruje nawet na ekranie. O japońskim wydaniu baseballa wiem tyle, że da się w niego grać, choć przyznam, że co chyba nie jest niespodzianką, nie jest to mój ulubiony sport. Skąd wiem, że to wydanie japońskie? Chociażby po japońskich znaczkach w interfejsie gry. Ice Climber. Mam bardzo mieszane uczucia w stosunku do tej gry. Z jednej strony uwielbiam jej pomysł, muzykę i prostą, ale działającą na wyobraźnię oprawę graficzną. Z drugiej do szału doprowadza mnie jej sterowanie, z dziwacznymi skokami i przelatywaniem przez platformy na czele, no i absurdalny poziom trudności. Zawsze gdy ją widzę, mam ochotę w nią zagrać i potem szybko tego żałuję. Mappy to kolejna prosta automatowa zręcznościówka, w której pocieszna mysza kradnie urządzenia RTV i AGD, chowając się przed polującymi na nią kotami. Niby proste, ale wymaga sporo taktyki i zawsze mnie jakoś do siebie przyciągało, choć tu pewnie sporą rolę gra też ładna, przejrzysta grafika i fajna muzyka. Galaxian i Galaga to 2 siostrzane gry Namco, w których na modłę Space Invaders rozwalamy nadlatujących z góry ekranu najeźdźców z kosmosu. Po kilkunastu ostatnich grach wiecie już pewnie o co chodzi. To z grubsza oryginalna wersja tych znanych strzelanek, tylko z wywalonymi informacjami o autorstwie. Nigdy nie rozumiałem, jaki jest cel tego zabiegu. Jeśli z ekranu tytułowego wywalimy logo Namco, to firma jakoś zapomni, że to jej gra i nie będzie ścigać piratów? Antarctic Adventure od Konami to taka niezwykle relaksująca gra, w której pocieszny pingwin podróżuje po Antarktydzie, odwiedzając znajdujące się tam stacje badawcze. Wesoła, choć prosta wizualnie oprawa i skoczna melodyjka działa relaksująco mimo goniącego nas czasu. ...33 Chuck and Pop.
Ile ta gra mi zalazła za skórę, nigdy nie potrafiłem w nią grać. Celem jest uratowanie serduszka widocznego tutaj w prawym dolnym rogu, by rozbiło cegły blokujące wyjście. Problem jest taki, że możemy chodzić po suficie i podłodze, co już samo w sobie jest lekko przytłaczające, ale też upuszczamy śmiercionośne bańki, które eksplodują trującym dymem. Te, w przeciwieństwie do nas, nie opierają się grawitacji i spadają na podłogę, a że są naszą jedyną bronią i to z opóźnionym zapłonem, a na dodatek mogą zabić i nas, wcale nie ułatwiają procesu bronienia się przed wykluwającymi się z jajek wielorybami? Tylko dla ludzi o nerwach ze stali. Star Force, wreszcie gra, o której nie mam zbyt dużo do powiedzenia. Dynamiczny shoot'em up z fajną muzyką. Pac-Man to gra, której nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Moim zdaniem, jeśli potrzebne są gry zręcznościowo-logiczne na składance, to zaraz obok Tetrisa Pac-Man jest najlepszym kandydatem do zapożyczenia. Wersja NES-owa też jest niczego sobie. Warpman to ciekawa strzelanka 2D, która często przewija się przez materiały R&DOTU i w sumie nie wiem czemu tak wychodzi. Nie lubię jej jakoś szczególnie mocno, po prostu jest dość czytelna wizualnie i charakteryzuje się tym, że ma kilka ekranów, z których na każdym używamy innej, futurystycznej broni. Kłamstewko numer 6. Ileż to razy z uwagi na haki i tego typu kompilacje słyszałem o grze Tank 1990. Wszyscy jesteśmy zgodni, że to jedna z najbardziej pamiętnych gier na Pegaza, ale już nie wszyscy wiedzą, że gra ta nazywa się w rzeczywistości Battle City, a jej milion pseudonimów bierze się z pirackich kartów, które bardzo lubowały się w zmienianiu jej nazwy. Field Combat to tytuł, przy którym długo się głowiłem jako dzieciak, bo nie miałem pojęcia, jak się w to gra. Z pozoru prosta strzelanka, w której sterujemy UFO, kryje w sobie dużo ciekawszy gameplay. Otóż jest to prosta strategia czasu rzeczywistego. W prawym dolnym rogu znajduje się lista dostępnych nam jednostek, które możemy wypuszczać do akcji, wciskając jednocześnie A i B. Wtedy dołączają do nas na polu bitwy. Do wyboru mamy piechotę, wozy opancerzone, czołgi, artylerię i helikoptery. Najfajniejszym mechanizmem jest możliwość przejmowania wrogich jednostek i dołączania ich do swojej armii poprzez wciąganie ich do naszego latającego spotka. Chciałbym zobaczyć podobny pomysł zrealizowany we współczesnym RTS-ie. Pujan to wariacja na temat brytyjskiej baśni o 3 świnkach i głodnym wilku. Wcielamy się w taki właśnie worek boczku, próbując powstrzymać nadlatujące balonami wilki przed należącymi im się prawami natury soczystymi przyszłymi burgerkami. Fajny, choć prosty odstresowywacz połączony z zabawnymi przerywnikami między planszami. Nie wiem czemu, ale Sky Destroyer jest jedną z moich ulubionych gier na Famicoma. Niby prosta wizualnie, dźwięku w niej jak na lekarstwo, ale diabelnie podoba mi się graficzna stylistyka, muzyczny dżingiel na początku poziomu, zmieniające się pory dnia i satysfakcja z trafienia nadciągającego statku wystrzeloną torpedą. A animacja, która towarzyszy nam, gdy zostajemy zestrzeleni, to tylko wisienka na torcie. No i japońskie pudełko ma naprawdę wyczesaną grafikę na froncie. Na samą myśl o Binary Land boli mnie głowa. To piekielnie trudna gra logiczna, w której jeden gracz steruje 2 postaciami naraz. Z tym, że jedna z nich ma odwrócone sterowanie w osi X. Gdy jeden pingwin idzie w lewo, drugi idzie w prawo. Musimy więc zawsze kontrolować pozycję obu naraz, bronić ich przed atakującymi wrogami i jeszcze wykminić taką trasę, by postaci spotkały się przy sercu u góry ekranu. To za dużo dla człowieka, którego szczytem intelektualnym jest prowadzenie niskich lotów kanału na YouTubie. Więcej japońszczyzny! Wielu z was może kojarzyć grę Super Dimension Fortress Macross, chociażby z tej składanki. Inni wiedzą pewnie, że opiera się ona o popularne anime.
Jedno jest pewne, ciężko pominąć jej wschodnie korzenie. Nie wiem, czy to fakt, że gramy wielkim robocikiem typu Transformers, gigantyczna baba waląca w gigantyczny gong na początku planszy, czy stereotypowy orientalny riff rozpoczynający utwór Xiao Pai Long z wspomnianego wyżej anime. W każdym razie, hej, to całkiem fajna, zapętlająca się w nieskończoność kosmiczna pukawka. Numer 48. To kolejna wycinanka modyfikująca tym razem klasycznego Loadrunnera od Hudson Softu. Tych na NES-a było kilka i ten zawarty tutaj to hak wydania turniejowego. Gra zawsze mi się bardzo podobała, ale uważam ją za piekielnie trudną. Celem jest złapanie wszystkich chłopców złota i ucieczka z poziomu, zanim złapią nas, uwaga, Bombermani. Teraz was zaskoczę. W zakończeniu Bombermana na Famicoma tytułowy robot zmienia się w człowieka, a gra sugeruje, żebyśmy znaleźli go w Loadrunnerze. I to tam właśnie sterujemy tym samym bohaterem, uciekającym przed swoimi byłymi kolegami. To była ostatnia gra ze składanki. Nie było ich może 168, ale 34 unikatowe, w większości niezłe tytuły też nie są do pogardzenia. Nic dziwnego, że były tak lubiane wśród naszych historycznych rówieśników. Co więc z pozostałymi 134 pozycjami? Większość składanek po prostu zapełniłaby miejsca duplikatami, ale nie ta. One również pełnią konkretną funkcję umożliwiającą uruchamianie powyższych gier z różnymi prostymi modyfikacjami. Gry podpisane jako XO są na Xbox One. Gry podpisane jako XO pozwalają przed uruchomieniem na modyfikację pewnych wartości, takich jak liczba żyć czy początkowa plansza w kontrze bądź arkanoidzie. Inne, oznaczone losowymi przymiotnikami takimi jak Magic, Red Ball czy Frog, to proste haki zmieniające delikatnie pewne elementy rozgrywki. Jest Battle City z innym zestawem grafik, glitchujące się Mario, gdzie ekran przewija się w nieprawidłowej kolejności, wybijając grającego z rytmu, albo kompletnie przesadzone, jak w Bombermanie, gdzie dostajemy nieśmiertelność, możliwość przechodzenia przez ściany i bomby masakrujące długość całej planszy. Zastanawiam się, czy gdybym nie wychował się na tym kartridżu, miałbym o nim równie ciepłą opinię i dochodzę do dwóch wniosków. Nie wiem, ale sam nigdy go nie miałem, więc większość doświadczeń z nim pochodzi z wizyt u znajomych bądź pożyczaków, a poza tym wybór gier jak na owe czasy był zaskakująco dobry, mieszając wiele gier, które rzadko pojawiały się na innych składankach. Trudno więc podważać, dlaczego obok złotych piątki i czwórki ten wyróżniający się swoimi niecodziennymi kolorami kart został zapamiętany jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów gamingu w Polsce we wczesnych latach 90.